Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grany Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Silent Hill Homecoming, która tak naprawdę jest szóstą częścią Silent Hilla po Shattered Memories i po Origins. Po części czwartej Silent Hill The Room coś chyba Konami zmieniło się, nie wiem czy przez to, że czwórka nie była aż tak dobrze przyjęta jak dwie poprzednie części, dwójka i trójka, chociaż ja uważam, że czwórka i dwójka to moje ulubione Silent Hille. Natomiast Konami postanowiło wypuścić licencję do zewnętrznych deweloperów, głównie amerykańskich. No i tak na przykład Climax zrobił bardzo fajnego Shattered Memories i również świetny Origins, dwa Silent Hille, które nadal uważam, że są naprawdę dobre w takim duchu tych starych Silent Hilli. I one też zostały dobrze przyjęte, więc i Homecoming i kolejna część Downpour również zostały puszczone do amerykańskich deweloperów. I niestety, no cóż, Homecoming stworzyła firma Double Helix, która na swoim koncie ma raczej krapy i mówię tutaj o krapach typu G.I. Joe Rise of the Cobra czy Green Lantern, czyli gry, które no nie były zbyt dobre. I Homecoming w mojej opinii wyszedł taki sobie. Znaczy widać tutaj, że twórcy mieli dobry pomysł. Chcieli troszkę się wzorować chyba na Silent Hillu 2. I ja grając w Homecoming miałem bardzo silne odczucia, że jest bardzo gra podobna właśnie do Silent Hilla 2. Natomiast nie do końca coś w tej grze zagrał. Pamiętajmy, że jeszcze tutaj mamy echa filmu Silent Hill i w grze wiele elementów znanych z filmu jest wykorzystywanych. Często jest to design postaci czy tego typu rzeczy, także w Homecoming to się dość przejawia. W grze wcielamy się w Alexa Sheparda, który wraca do rodzinnego miasteczka i okazuje się, że jego matka jest w jakimś takim stanie, nie wiem, jakiejś katatonii, a znikł jego brat. No i Alex rusza w poszukiwaniu brata, no i wszystko jakby zmierza do miasteczka Silent Hill. Na początku jakby akcja dzieje się w Shepard's Den, chyba to miasteczko się nazywa, Shepard's Glen, a potem przenosi się do Silent Hilla. Początek gry jest naprawdę dobry i kurczę, wiecie, to jest tak, że odpalasz i mówisz wow, będzie spoko, ale potem wydaje mi się, że wraz z postępami ta gra gdzieś traci swój impet i w którymś momencie zaczyna nużyć, natomiast i tak w mojej opinii wypadła lepiej niż Downpour. Natomiast to, o czym muszę wspomnieć i to, co mi się rzuciło od razu, pamiętajmy, że Homecoming był na konsolę nowej generacji. Poprzednie części Silent Hilla, czyli Origins i Shattered Memories, pojawiły się na PSP, na Wii i na PlayStation 2 jeszcze, więc to był jakby pierwszy Silent Hill nowej generacji, a tego było nie czuć. W mojej opinii Homecoming wyglądał gorzej niż na przykład The Room czy Silent Hill 2 nawet. Miałem takie wrażenie, że trochę takie jest to, nie wiem, upitolone, tak mi się wydawało. Dzisiaj miałem podobne wrażenie. Bardzo możliwe, że poprzednie części Silent Hilla jakoś tam w moich wspomnieniach może wyładniało, ale mam wrażenie, że wyglądało to tak sobie, szczerze mówiąc. Tak jak mówię, te pierwsze Silent Hille, 2, 3, 4, wydaje mi się, że wyglądały lepiej. To, co zmieniono w Homecoming, to troszkę podejście do głównego bohatera. We wszystkich właściwie Silent Hillach mieliśmy bohaterów, którzy byli zwykłymi ludźmi, często znajdującymi się w dość dziwnych sytuacjach i ci ludzie próbowali sobie z nią poradzić. Tak? Tutaj mamy jakby byłego żołnierza i to od razu stawia tutaj pewien taki aspekt, że dużo bardziej gra została ukierunkowana na walkę. Co jest dosyć ciekawe, bo chociażby w Shattered Memories w ogóle walki nie było, mogliśmy tylko i wyłącznie uciekać, a tutaj jakby ta walka jest już tu elementem jakby takim dość ważnym, tak, jeżeli składowym, dość ważnym elementem całej rozgrywki. I to było też coś nowego, że nasz bohater umie walczyć, wstaje z prężynką, w ogóle jest taki motherfucker i to też, szczerze mówiąc, jakoś nie do końca mi pasowało w Silent Hillu, bo raczej ci bohaterowie byli tacy, no
nie byli to jakieś zakapiory typu właśnie Alex. Znaczy może Alex nie jest tutaj zakapiorem, ale jest taki jakiś, no nie jest, powiedzmy, jest przystosowany do walki, więc wyuczony w walce, więc zupełnie inaczej jakby tutaj tą grę poprowadzono. Sama historia jest całkiem niezła, muszę przyznać. I na początek, tak jak mówię, śledzi się tą historię z wielką uwagą, ona potem jakby ewoluuje, pod koniec gry już jakby traci impact, jest takie polskie słowo, impet. Ale nadal wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy globalnie na Homecoming, to ta historia jest całkiem niezła i dla fanów Silent Hilla myślę, że bez problemu tam znajdziecie elementy, które Was na pewno zaciekawią. Powiem Wam, że podobało mi się to i tu mówię już troszkę na wyrost, Chryste Panie. Sąsiad sobie zęby boruje. Nie wiem, czy się uda to nagrać, czy nie będę musiał przerwać. Wybaczcie, uroki mieszkania w bloku. Chyba sobie już wyborował dziurę w zębach. Bełbie powinien sobie też wyborować dziurę. To, co mi się podobało w Silent Hill Homecoming, i tutaj mówię troszkę na wyrost, bo zaraz po Homecoming zacząłem grać w Downpour, to, że Homecoming jest bardzo liniowy. I wbrew pozorom w Silent Hillu nigdy to nie była wada, wręcz przeciwnie. Dzięki temu historia była bardzo... Teraz czołem wbija gwoździe. Historia była zawsze dobrze poprowadzona i w pewien sposób nie pozwalała jakby się gdzieś tam zejść na boczny tor, tylko cały czas było jakby sfokusowane to na tej historii. To było fajne, tak? Liniowe gry mają to do siebie, że twórcy mogą doskonale określić tempo rozgrywki, takie jakie chcą narzucić i to jest bardzo dobre. Natomiast Downpour, tutaj tak powiem troszkę już na przyszłość, był grą, która miała tak naprawdę otwarty świat. I tam, szczerze mówiąc, gdzieś ten cały Silent Hill się rozmywał i Downpour się rozmywał. I gdzieś ulatywał klimat. Natomiast tutaj to, że ta gra jest mocno liniowa, nigdy w żadnym Silent Hillu to nie przeszkadzało do tej pory i tutaj też absolutnie to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, pomaga. No i widać, że Downpour, który postawił na otwarty świat, zupełnie jakby gdzieś tam ta historia, tak jak mówię, gdzieś ucieka i to w ogóle się troszkę inaczej całą grę odbiera. No nie, jeszcze w mikrofonie się bateria skończyła. No Chryste Panie, na razie jeszcze nagrywamy. Oryginalnie w Silent Hill Homecoming grałem chyba na Xboxie 360. Szczerze mówiąc nie pamiętam, a może na PC-cie? Nie kojarzę. Natomiast miałem zawsze wrażenie w tamtym czasie, że gra jest troszkę też zrobiona tak na leniwca. Nawet ten bohater to taki podstawowy hipek z jakiegoś edytorka. Wygląda trochę jak Nathan Drake, taki everyman, mam wrażenie, że jakoś nie postarano się tutaj o design postaci, natomiast design przeciwników fajny, ale też, tak jak mówiłem wcześniej, pomógł tutaj design przeciwników w filmie, bo na przykład te kultowe pielęgniarki właśnie wyglądają jak pielęgniarki z filmu. Nawet pojawia się tam Piramidogłowy przez chwilę, który jest taką kultową postacią w Silent Hillu. Niemniej nie uważam, że gra wyszła totalnie zła i myślę, że w pewien sposób bawiłem się nieźle, przynajmniej śledzeniem tej historii, która mnie wciągnęła, ale na pewno gra zaczynała w którymś momencie nużyć. Nie tak jak Downpour, który tą nudę wprowadzał dość szybko i potem w zasadzie ciężko było z tego, no ale tutaj, tak jak mówię, Downpour przez to, że miał ten duży, ogromny, otwarty świat, pełno uliczek, jakichś zakamarków i to strasznie zaczynało nużyć i męczyć, natomiast tutaj jakby to tempo jest w pewien sposób, tak jak mówię, w którymś momencie ono siada i gra jakby przestaje być aż tak interesująca i ciekawa, jak była na początku. Niemniej, czy warto dzisiaj zagrać, bo Silent Hill Homecoming dzisiaj jest dość rzadkim tytułem na PlayStation 3. To jest właśnie to, o czym mówiłem w filmie o rosnących cenach retro. Nagle Homecoming, który kosztował swojego czasu, nie wiem, ze 3 dyszki, 5, no nie, ze 3 dyszki, za 3 dyszki można chyba było wyciągnąć na Allegro
dzisiaj kosztuje już, nie wiem, chyba ze 200, nie? Także widać, że te gry, które nie były zbyt popularne, nie sprzedały się w zbyt dużej liczbie kopii, nagle ich ceny zaczynają rosnąć i Silent Hill Homecoming i jeszcze bardziej tak naprawdę Downpour, bo Downpour jest jeszcze bardziej rzadką grą, ich ceny zaczynają wzrastać. Natomiast uważam, że jest to niezły tytuł, aczkolwiek pozostaje pewien taki niedosyt, zwłaszcza, że Homecoming poprzedzały naprawdę świetne dwie części od Climaxa. No może Origins mniej, ale Shattered Memories uznaję za mega fajnego Silent Hilla z bardzo ciekawym pomysłem. Natomiast Homecoming jest taką grą, takim troszkę sequelem totalnie bezpiecznym. Tu nie ma żadnych jakichś super ekstra pomysłów, jest zrobiona tak jakby pod linijkę, troszkę wzorowana na Silent Hillu 2 i jakby nie wychodzi przed szereg i nie ma tu jakby żadnego jakiegoś innowacyjnego pomysłu, który na przykład w Shattered Memories się pojawia, tam nawet kilka takich pomysłów. Ale uważam, że tytuł wyszedł niezły i dla fanów marki myślę, że obowiązkowy, żeby poznać historię Alexa Sheparda, aczkolwiek tak jak mówię, no nie jest to ta klasa, co wcześniejszych Silent Hillów i widać było, że gra gdzieś, czy tam może zmęczenie materiału, może to też o to chodzi, chociaż Silent Hille miały zawsze to do siebie, że one jakby nie były aż tak mocno powiązane ze sobą i te historie zawsze dotyczyły czegoś innego. Nawet jak były te nawiązania do poprzednich części, to i tak jakby historia była autonomiczna, więc tych historii pewnie można by było wymyśleć wiele innych niepowiązanych ze sobą, ale tutaj coś siadło, nie wiadomo co. I to był jakby początek troszkę upadku Silent Hilla, bo kolejna część Downpour no już będzie tak przez wielu uważana jest za tak słaby tytuł, że Silent Hill zostanie zamrożony na wiele kolejnych lat do momentu, aż Hideo Kojima się za niego nie weźmie i nie powstanie legendarne PT, które w zasadzie tak naprawdę nigdy poza to demko, które żeśmy widzieli, nie wyszło. No ale to dlatego, że wiemy, co tam się działo w Konami. Niemniej, Silent Hill Homecoming polecam, jeżeli jesteś fanem horrorów. Myślę, że to nadal fajny survival horror, aczkolwiek no, to jest cień tylko tych wcześniejszych części. I przede wszystkim nie czuć było tej nowej generacji. Niby gra na PlayStation 3, ale tego nie było czuć i to chyba jest też słabe, że no nie było widać tej mocy PlayStation 3. Według mnie te wcześniejsze części na PlayStation 2 wyglądały lepiej niż Homecoming, ale tak czy tak myślę, że warto poznać. No to nadal dobry horror. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.